PESEL. Część druga. Wydobywanie daty urodzenia dla starych i nowych PESELi. Potrzebujemy dla dnia 5. i 6. cyfry, dla miesiąca 3. i 4., a dla roku 1. i 2. cyfry. Wyciągam je. Fragment tekstu z tego PESEL-u wyciągnij, zaczynając od 5. pozycji, wyciągnij 2. Muszę powiedzieć, że fragment tekstu produkuje typ tekstowy. Koniecznie trzeba zadbać o konwersję na typ liczbowy. Metod jest wiele. Ja używam tutaj najprostszej. Ta osoba urodziła się 26. Kopiuj w dół. Pożyczę sobie to wyrażenie i wyciągam miesiąc urodzenia. Tym razem zaczynamy nie od 5., tylko od 3. Zaczynając od 3. znaku wyciągnij 2. Sformatuję sobie to, żeby ładniej wyglądało i kopiuję rzecz w dół. Jeżeli na miesiącu ktoś ma liczby od 1 do 12, to znaczy, że to jest osoba urodzona w XX wieku. Ale jeżeli tam są liczby od 21 do 32, to znaczy, że to jest urodzona osoba w XXI wieku. Po prostu dodano 20. Metod rozróżnienia jest wiele. Ja przyjmę konwencję, że jeżeli miesiąc urodzenia jest większy od 20, na przykład od 20, to wtedy nowe PESEL, a jak nie, jak fałsz, to stare PESEL. Zatem używam funkcji let. Robię to po to, żeby nie musieć pisać tego samego wyrażenia raz, drugi i trzeci, co byłoby niepotrzebnie długie i skomplikowane. O wiele prościej jest mi użyć funkcji let, która jest dostępna w Excelu 2021 i 365. Zaraz zobaczycie Państwo, jak jest wygodna. Widzicie miejsce, gdzie miga kursor? Naciskam lewy Alt-Enter, który w miejscu, gdzie miga kursor, wstawia niewidzialny znak. W Excelu niestety nie możemy go pokazać. Wstawia lewy Alt-Enter niewidzialny znak łamania linii. Ja to robię wyłącznie dla estetyki, to nie jest wymagane, a teraz spację też wyłącznie dla estetyki. Niech tej zmiennej miesiąc urodzenia, czy jakąkolwiek sekwencję znaków chcecie Państwo widzieć, niech tej zmiennej będzie przypisane to wyrażenie. Po zmiennej średnik i po wyrażeniu też średnik. A funkcja let, jeszcze raz lewy Alt-Enter, to będzie nawias zamykający od funkcji let, spację dla dekoracji, a funkcja let robi to, co jest na ostatnim argumencie. Mam raz, 2 argumenty, a ja piszę 3. ostatni argument. Jeżeli miesiąc urodzenia jest większy od 20, więc jeśli prawda, to jak ma się zachować? Dla nowych PESEL-i co ma zrobić? Weź miesiąc urodzenia i pomniejsz go o 20. A jak ma się zachować dla fałsz, dla starych PESEL-i? Po prostu weź miesiąc urodzenia i nic z nim nie rób. To wszystko. Kopiuję ją w dół, dwuklik, nadpisała poprzednie. Więc ta osoba urodziła się w lipcu, ta osoba urodziła się w lutym, a ta osoba urodziła się w październiku. Miesiąc mamy zrobiony. Teraz rok. Kopiuję sobie to wyrażenie, żeby użyć go jako szablonu. Chciałbym powielić, zduplikować tę linijkę, żeby nie pisać jej 2 razy, więc Ctrl-C, lewy Alt-Enter, wklej i to będzie rok urodzenia. Jak rok urodzenia, a tu wstawię spację, żeby się fajnie równało. Rok urodzenia wyciągamy zaczynając od 1. znaku, więc zaczynając od 1. znaku wyciągnij 2. I teraz przerabiam moje jeżeli. Jeżeli miesiąc urodzenia jest wyższy od 20, czyli nowe PESEL, to co ma zrobić? Weź rok urodzenia i dodaj do niego 2000, XXI wiek. A jeśli stare PESEL z XX wieku, to wtedy weź rok urodzenia i dodaj do niego 1900. Koniec. Zmieniam formatowanie, kopiuję rzecz w dół i mamy gotowe. Żeby dostać datę, używam funkcji data. Ona jest bardzo prosta, wymaga 3 argumentów. Rok, średnik, miesiąc, średnik, dzień. Ona wymaga typów liczbowych, dlatego wcześniej dbałem, żeby zamienić je na liczby. Więc pierwszy argument to rok, drugi argument to miesiąc,
trzeci argument to dzień. Gdybyście chcieli Państwo sformatować tę datę inaczej według swoich gustów, nacisnąłbym na niej Ctrl+1 i z formatek daty wybrałbym moją ulubioną. Ja osobiście bardzo polecam Państwu ISO 8601, czytelny standard. Kopiuj w dół. Teraz zbiorę to wszystko w jedną skompaktowaną formułę. Delete. Pożyczę sobie tego leta, bo on ma większość rzeczy, które są mi potrzebne. Przekopiowałem go tam tylko. Idę pożyczyć sobie dzień urodzenia, bo to też już mamy gotowe, po co pisać to 2 razy. Lewy Alt Enter. Dzień urodzenia. Tej zmiennej przypisz to wyrażenie i wyrównam rzecz, żeby to było super czytelnie na przyszłość, kiedy za rok wrócę do tej formuły i chcę się w niej szybko rozpoznać. Potrzebuję jeszcze wyrażenia, które przerabiało miesiąc. To było to. Kopiuj. Lewy Alt Enter, spację dla czytelności. Wklej. Teraz tak. Ta zmienna to będzie miesiąc. Powiedzmy 3 razy M jak miesiąc. Średnik. Więc tym literkom MMM przypisz to wyrażenie, które poprawnie przetwarzają nam miesiąc. Tu tworzę kolejną zmienną RRR, średnik i na końcu też średnik. Lewy Alt Enter, a funkcja let zwraca to, co jest na ostatnim argumencie. Funkcja data, którą wcześniej Państwu zademonstrowałem. Więc teraz tak, weź przygotowany rok, stąd, średnik, weź wcześniej przetworzony miesiąc, stąd, średnik, i weź dzień, który nie wymagał żadnych dodatkowych przeróbek, więc biorę go bezpośrednio z pierwszej linijki. W ten sposób. Enter. Kopiuję rzecz w dół. No i jeszcze finalna polerka. Lewy Alt Enter. Tworzę nową zmienną. Com jak komórka i przypisz jej komórkę A2. Robię to po to, kopiuj, żeby podstawić tu com, tu com i tu com. I robię to po to, żeby ktoś, kto później weźmie tę formułę, zmienił sobie tylko jedno, to miejsce, a reszty formuły nawet nie musi czytać. Wystarczy, że tu zmieni i przekłada go na inne PESEL-y w innych miejscach. Jeśli Państwo chcielibyście sobie tą gotową formułę już skopiować, zapraszam do opisu filmu, tam jest link, możecie ją sobie wykopiować. Enter. Powielam w dół. Gotowe. Jeśli chcecie Państwo wiedzieć więcej, spotkajmy się na szkoleniu. Jeżeli znaleźliście w tym filmie rzeczy dla Was wartościowe, to poproszę o lajka, czyli o kliknięcie ikonki kciuka w górę pod filmem. Jeśli macie Państwo pytania, zapraszam do komentarzy, postaram się odpowiedzieć. To na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie, kładam się i do zobaczenia w następnych filmach.